Sponsorem studia olimpijskiego jest firma Deu, producent markowego auta Matiz. Dzień dobry Państwu, kolejny odcinek Matiz Salonu. Dziś jest 6 listopada i dokładnie to jest data przypadająca na rocznicę rozpoczęcia produkcji w fabryce na Żeraniu. Pierwsza Warszawa zjechała dokładnie o godzinie 14. Główna impreza odbyła się w sobotę, na której nabyłem tą kasetę. Relacje z całej imprezy możecie obejrzeć w poprzednim odcinku. Serdecznie zapraszam. A tutaj mamy kasetę osiągnięcia 3 roku. Na okładce Deu Matiz. Był to hit w tamtym roku. Proszę Państwa. I chciałbym jeszcze może pokazać tak kasetę. Jest to bardzo krótka kasetka. W tamtym okresie to nie było możliwości do kupienia tak krótkich kaset. No i nalepka jest oryginalna i to jest tył tutaj tej kasety. Tutaj mamy też zdjęcie Matiza, ogólnoświatowy znaczek Deu, telewizja Deu FSO. No i kto wydał. Zanim Państwa zaproszę do obejrzenia filmu z tej kasety, jeszcze proszę o wysłuchanie i obejrzenie krótkiego odczytu listu prezesa FSO. Jak się okazuje, spółka FSO wciąż istnieje. No niestety to wygląda tak, jakby to był już taki duch. Produkują części już nie dla naszych samochodów. W świecie bardziej velo, nawet dużym wyzwaniom, łatwo sprostasz niedużym telefonem. Sprawdź jak to jest! Sprawdź jak to jest, gdy możesz wziąć wygodny kredyt do 200 000 złotych w 100% online i przeznaczyć go na podróż, na pasję, na remont, na co tylko chcesz. Velobank. Wybierz świat bardziej velo. Mimo tego, że nie ma tu napisu, to jest fabryka dla tych wszystkich, którzy nie wiedzą. A ja już w takim razie czytam list. Szanowni Państwo, w imieniu swoim i zarządu Fabryki Samochodów Osobowych bardzo dziękuję za zaproszenie na obchody 72. rocznicy rozpoczęcia produkcji samochodów na Żeraniu. Witam serdecznie organizatorów i wszystkich uczestników, wiernych fanów motoryzacji, a zwłaszcza sympatyków fabryki i jej oddanych entuzjastów pielęgnujących pamięć o FSO i dbających o jej historyczne dziedzictwo. Niestety, ze względów zdrowotnych nie mogę osobiście wziąć udziału w dzisiejszych obchodach. Mam jednak nadzieję, i tutaj uwaga, że na 75-lecie będę mógł być razem z Wami. Żerań to słowo, które od ponad 70 lat każdemu warszawiakowi kojarzy się jednoznacznie z fabryką samochodów osobowych. A ja dodam tylko, że nie tylko warszawiakowi, bo jak patrzę po rejestracjach, to przecież tutaj wszyscy jesteście z całej Polski. Z fabryką, która jako pierwsza w kraju w ubogiej dzielnicy na peryferiach Warszawy rozpoczęła produkcję samochodów osobowych. Od tego momentu Żerań stał się żywą historią. Był pionierską budową dźwigającej się z ruin powojennej pożodze polskiej gospodarki i stał się jednym z najważniejszych przedsiębiorstw w kraju, niemal strategicznych z punktu widzenia ekonomii i polityki. 70 lat Żerania to ponad 4 miliony aut, które jeździły po całym świecie, a wiele z nich jeździ nadal. To ponad 200 000 pracowników związanych z FSO w Warszawie i w spółkach zależnych w całej Polsce. To sól życia tych ludzi. To im zawdzięczamy takie konstrukcje jak Warszawa 210, Syrena Sport, Syrena 110, Ogars, Wars czy Analog. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu załogi Żerań dokonał spektakularnej metamorfozy od manufaktury, jaką był w połowie XX stulecia, do nowoczesnej, liczącej się na rynku fabryki końca XX i początku XXI wieku. Od garbatej Warszawy i popularnej Syrenki przez Fiaty, Polonezy, Tico, Espero, Lanosy, Matizy, Leganzy, Nubiry do Chevroleta Aveo. Tak przez dziesiątki lat Żerań spełniał marzenia Polaków o własnych 4 kółkach. Polacy kochają je, dbają o nie i nadal je pielęgnują. Najlepszym przykładem są młodzi ludzie i ich auta, którymi przyjeżdżają z całej Polski, aby uczcić dzisiejszy jubileusz. Dziękuję Wam, że jesteście tutaj w dniu dzisiejszym.
Kierownictwo FSO ze swojej strony robiło wszystko, aby piękna historia tej fabryki trwała nadal. Niestety splot wielu niekorzystnych uwarunkowań ekonomicznych i politycznych, a może też fakt, że lokalizacja zakładu na Żeraniu w dawnych peryferiach, a dziś ścisłego centrum Warszawy, wymusiły takie, a nie inne końce żerańskiego zakładu w jego dawnym kształcie. Dziękuję organizatorom spotkania, a w szczególności panu Maciejowi Bieniowi z Muzeum Motoryzacji i Zabytków Techniki za zaangażowanie i kultywowanie tej pięknej tradycji związanej z obchodami kolejnych rocznic rozpoczęcia produkcji aut na Żeraniu. Jakieś brawa? Dziękuję też wszystkim uczestnikom i miłośnikom samochodów FSO. Tutaj brawa dla was wszystkich. To dzięki wam pamięć o fabryce na Żeraniu jest cały czas żywa. Chwała wam za to. Na koniec chciałbym podzielić się jedną rzeczą. Zakład produkcyjny Żerań FSO nie funkcjonuje już tak jak dawniej, co nie oznacza, że nie ma FSO. Spółka FSO nadal istnieje, zarządza grupą kilku spółek córek o profilu produkcyjnym i usługowym, zatrudniających ponad 1500 osób. Wyroby produkowane przez nasze spółki trafiają do samochodów wielu uznanych marek na świecie. A nasza stacja serwisowa na Towarowej 33 od ponad 70 lat naprawia nie tylko wyroby FSO, ale specjalizuje się także w serwisie Opla, Suzuki czy Sangyonga. Kończąc, tym pozytywnym akcentem serdecznie wszystkich pozdrawiam i gratuluję determinacji w staraniach na rzecz upamiętnienia historii FSO i produkowanych tutaj modeli. Oczekując kolejnych jubileuszy powstania naszej fabryki na Żeraniu, życzę wielu sukcesów i satysfakcji z podejmowanych działań. Podpisano Janusz Woźniak, prezes zarządu FSO SA. Bardzo miło mi było czytać te słowa. DEU FSO. Osiągnięcia trzeciego roku. Fabryka samochodów na warszawskim Żeraniu ma ponad 50-letnią historię. Wpisała się w pejzaż miasta. Bardzo wiele znaczy dla gospodarki stolicy. Z całą Polską przeżywała wzloty i upadki, ale od 3 lat, od kiedy działa tu koncern DEU, to zupełnie nowa prężna firma, dynamiczna, z perspektywami. Takie jest nowe oblicze Żerania. Umowę między rządem polskim i DEU uznano za kontrakt stulecia, a zawarcie spółki w marcu 1996 roku to początek DEU FSO. Start wielkich przemian, nowa filozofia działania i inny styl pracy. To był czas wielkiej rozbudowy, remontów, wznoszenia nowych obiektów. Współczesne technologie, nowoczesne maszyny pozwoliły szybko uruchomić produkcję aut nowej generacji i zmodernizować Poloneza i Traka. Własna grupa producentów części to polonizacja produkcji i droga do eksportu. Ostre normy i procedury jakościowe przyniosły certyfikaty ISO 9002, potwierdziły klasę działania firmy i wysoką jakość aut, wzbudziły zaufanie klientów, dodało dynamiczny wzrost sprzedaży. W firmie postawiono na doskonalenie ludzkich umiejętności, podnoszenie kwalifikacji w Polsce i szkolenia przez pracę w Korei. Innowacje stały się obowiązującą zasadą, zgodną z NKS, nową koncepcją przemysłu samochodowego. Polska, a jednocześnie europejska inauguracja Lanosa, Nubiry i Legancy była motoryzacyjną sensacją. Promocja przez sport to Legia DEU. Sponsorowanie kultury daje prestiż i uznanie. Ukształtował się pozytywny wizerunek firmy. Pierwsze 2 lata to czas osiągnięć i sukcesów. A oto rok trzeci. DEU FSO to najliczniejsza, mająca ponad 28 000 udziałowców spółka w Polsce. W zgromadzeniu wspólników uczestniczyć mógł każdy i przekonać się, że za firmę odpowiadamy wszyscy. Pełna realizacja planów, dynamiczny rozwój przyniosły wysoką ocenę i skwitowanie pracy zarządu. Wyznaczono zadania i strategię. Podstawowy cel to szybki rozwój, zwiększenie sprawności zarządzania, a więc restrukturyzacja. Wydzielono obszary usługowe. Powołano nowe spółki. Wraz z samodzielnością zyskały możliwość realizacji własnej koncepcji rozwoju. Ale to dopiero początek długiej drogi, bo restrukturyzacja to ciągłe zmiany, doskonalenie organizacyjne, wzmacnianie firmy, by mogła rywalizować z najlepszymi, najgroźniejszymi konkurentami. I stawianie na nowoczesność, ciągły rozwój. Uruchomienie linii gigantycznych pras firmy Hitachi było jednym z 3 wielkich przedsięwzięć inwestycyjnych ostatniego roku. DEU FSO wciąż bije polskie rekordy. Ponad $1,020 milionów to pieniądze, jakie w ciągu 3 lat zainwestowaliśmy w rozwój bazy produkcyjnej. To nie wszystko. Pełny program zakłada wydatek ponad $1,5 miliarda.
60 000 metrów kwadratowych powierzchni ma największy obiekt na Żeraniu. Nowa lakiernia wybudowana w rekordowo krótkim czasie należy do najnowocześniejszych w Europie. W ciągu godziny można polakierować 65 nadwozi w 15 kolorach. Zastosowanie technologii lakierów wodorozcieńczalnych gwarantuje zachowanie norm ekologicznych, a urządzenia niemieckich firm Deere i Eisenmann najwyższą jakość. A tak wyglądał trzeci olbrzymi plac budowy i kolejny wielki obiekt – nowy zakład montażu. Niezbędny, by móc planować produkcję ponad 500 000 aut rocznie. Na 40 000 metrów kwadratowych pracują dwie linie montażowe, dające możliwość produkcji 25 samochodów na godzinę. Teraz montuje się tu Lanosy, ale niebawem także Nubiry i rynkowy hit ostatnich miesięcy – Matizy. By wygrywać wyścig o rynek, DEU wciąż szokuje klientów. Proponuje piękne, nowoczesne, funkcjonalne, znakomite i co najważniejsze, niedrogie samochody. Właśnie taki jest Matiz, najmłodsze dziecko w rodzinie aut DEU. Jego zimowa promocja stała się motoryzacyjnym wydarzeniem. Dziennikarze uznali, że jest rewelacją wśród minivanów. Sprawny, silny, wygodny, bezpieczny i elegancki. Mały, ale obszerny. Auto wielofunkcyjne, miejskie, a jednocześnie rodzinne. I ciekawostka. Niewielki Matiz miał największą reklamę w Warszawie. Mając takie atuty, w każdym roku zwiększamy produkcję. W 96 roku 100 000 aut, rok później 120 000, a w 98 roku ponad 161 000. To wzrost o następne 34%. W ciągu kilku miesięcy wprowadziliśmy do produkcji 4 całkowicie nowe modele samochodów, każdy w innym segmencie rynku. To w światowej motoryzacji osiągnięcie bez precedensu. Lanos, Nubira, Leganza i Matiz przebojem zdobyły polskich klientów. Nic dziwnego, skupiają sobie najnowsze technologie i rozwiązania techniczne. Wielki popyt na produkowane auta, uznanie i zadowolenie klientów to dla firmy najwyższa nagroda. Ale ta, którą prezes Jin Chul-sok otrzymał z rąk polskiego premiera Jerzego Buzka, to wyróżnienie szczególne. DEU FSO okazało się najlepsze w branży motoryzacyjnej, będąc wśród laureatów Polskiej Nagrody Jakości jedynym producentem samochodów. Takie osiągnięcia to wynik funkcjonowania programów projakościowych i bezwzględnego przestrzegania ostrych procedur IQS. W rezultacie certyfikat ISO 9001 dla Żerania i certyfikaty ISO 9002 dla naszych następnych 6 spółek. Wysoka jakość, nowoczesność, przystępna cena dają stały wzrost sprzedaży. Ponad 144 000 aut w roku 98 to o 16% więcej niż rok wcześniej. Z roku na rok podwajamy przychód ze sprzedaży. W 96 roku ponad 500 milionów dolarów, w 97 prawie miliard. Ostatni rok to już ponad 2 miliardy dolarów. To zasługa mocnej sieci sprzedaży, dobrych, sprawnie funkcjonujących firm dealerskich działających na europejskim poziomie. Tak musi być, bo polski rynek wciąż bije rekordy sprzedaży. W 98 roku po raz pierwszy sprzedano ponad 500 000 samochodów osobowych. DEU FSO jest jednym z 2 największych producentów aut w Polsce. Nasze jest blisko 30% rynku. Znów zmniejszyliśmy dystans do Fiata, najgroźniejszego konkurenta, tym razem o blisko 8%. 3-letnia bezpłatna obsługa serwisowa. Tego wcześniej w Polsce nie było. To jedno ze skutecznych posunięć marketingowych Centrum DEU i klienci docenili to. Rynkowymi liderami w poszczególnych klasach są auta DEU. W klasie Mini Tico 37% rynku. Pozycję numer 1 w klasie średniej ma Lanos, prawie 20% sprzedaży wśród aut kompaktowych. W klasie wyższej średniej prymat należy do Nubiry. Auto DEU to prawie 1/4 rynku. Polacy lubiący komfort docenili Legancę. Prawie co drugi sprzedany w Polsce samochód klasy wyższej to auto DEU. Nasze auta podziwiał premier Jerzy Buzek. Już dwukrotnie był naszym gościem w Nysie i w Wyszkowie. Także minister gospodarki Janusz Steinhoff. Przewodniczący Solidarności Marian Krzaklewski. Wicepremier Janusz Tomaszewski nie zamyka listy dostojnych gości. A tak witano na Żeraniu gościa szczególnego, premiera Republiki Korei Yong-Fil Kima. Nie ukrywał satysfakcji z efektów polsko-koreańskiej współpracy, trafnych inwestycji, dużych możliwości firmy. Z polskim premierem rozmawiał o umocnieniu i rozwoju wzajemnych kontaktów. W Polsce najlepszym miejscem do nawiązywania współpracy są międzynarodowe targi motoryzacyjne w Poznaniu. Są także znakomitą okazją do zaprezentowania najnowszych aut fachowcom, miłośnikom motoryzacji, klientom, a przede wszystkim dziennikarzom. Oni są szczególnie ważni. Znają się na samochodach.
Gdy poddają auto ostrej próbie, są w stanie trafnie ocenić jego walory. To od ich oceny w relacjach prasowych i programach telewizyjnych zależy pierwsza reakcja rynku. Dobry handlowy start, powodzenie. Stąd stałe kontakty z prasą, radiem i telewizją. Obok promocji, to właśnie działania public relations tworzą przyjazną atmosferę wokół firmy. Moda i samochody. Na pozór dwa różne światy. Ale gdy sławna koreańska projektantka Lee Young-hee pragnęła zaprezentować swoje stroje w warszawskim hotelu Marriott, doszło do spotkania właśnie z DU. Dla telewizji DU FSO była to kolejna ciekawa wiadomość, jakie od przeszło 3 lat przekazuje w programach nadawanych dla załogi. Informuje nie tylko o sprawach istotnych dla fabryki i pracowników, także o udziale firmy w międzynarodowych wydarzeniach, sponsorowaniu ciekawych imprez sportowych. Głośno było o tym, że nasze auta są nagrodami dla najlepszego polskiego szachisty i zwycięzcy maratonu, ale też o przekazaniu lanosa dla służby zdrowia w głośnej akcji charytatywnej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. A podarowanie poloneza dla domu dziecka przyniosło wiele radości, zarówno obdarowanym, jak i darczyńcom oraz opiekunom dzieci. Dynamiczny rozwój firmy, nowoczesność, znakomita jakość, zaangażowanie pracowników zaobfitowały nagrodami. Tłocznię jako zespół nagrodzono najwyższym wyróżnieniem DU. Autopremierę, nagrodę tygodnika Motor i Radia Kierowców zdobył Lanos, którego razem z Nubirą i Legancą Playboy okrzyknął samochodami roku. Za 3-letni bezpłatny serwis i design złoty cylinder Gazety Życie dla DU. Przyjęcie naszej firmy do Institute for Advanced Engineering to wielki prestiż, uznanie i nowe perspektywy rozwoju. Polskie Centrum Techniki to coraz bliższa perspektywa, ale już teraz Ośrodek Badań i Rozwoju swoje prace prowadzi w kooperacji z innymi centrami DU, realizując wspólny program badań. Lanos Van to pierwszy widoczny efekt współpracy. Tak wygląda Polones Kombi, auto, na które czeka wielu klientów. Kolejny projekt inżynierów polskich i koreańskich. W Nyskim Regionalnym Centrum Technicznym pod kryptonimem F100 konstruktorzy tworzą samochód jutra. Nowoczesne auto dostawcze, konkurencyjne na rynkach światowych. Polscy i koreańscy inżynierowie mają idealne warunki. Inwestujemy w przyszłość, w zdolnych, młodych ludzi. To jedno z założeń idei propagowanej przez twórcę DU Kim Woo-chunga. Następne to postęp i rozwój, czyli nieustanne szkolenia. W 1998 roku uczestniczyło w nich 12 000 osób. Ponad 450 pracowników studiuje zaocznie. Dobre warunki i rozmach w pracy zespołu szkoleniowego przynoszą wspaniałe efekty. Zakończony cykl szkoleń przez pracę dał kilku tysiącom naszych pracowników możliwość poznania najnowszych technologii w koreańskich zakładach DU Motor. Znajomość obsługi komputerów to dziś powszechna umiejętność. Kadra zarządzająca stale doskonali metody rozwiązywania problemów i kierowania ludźmi. Rosną przyszli fachowcy i menadżerowie. Zespół szkół DU FSO daje gwarancję dobrego przygotowania zawodowego i życiowego startu. Coraz lepsze rezultaty działań innowacyjnych są wynikiem szkoleń, ale i współzawodnictwa. Operacje standardowe, studium linii modelowej, szkoła innowacji. W tych dziedzinach konkurowało ponad 2200 pracowników. Spotkania NKS to wyższy stopień innowacyjności. Wykorzystywanie zbiorowej mądrości ludzi, wspólne rozwiązywanie problemów tam, gdzie powstają. Sportowa konkurencja w dziedzinach życia zawodowego to olimpiada umiejętności. W 10 dyscyplinach o prymat walczyło 261 zawodników. Nagroda dla najlepszego z nich – TICO. 5 reprezentantów pojechała na Europejską Olimpiadę do Holandii i wielki sukces. Informatyk Mariusz Płoński zdobył brązowy medal. Cieszą takie sukcesy zdolnych, pełnych inwencji młodych pracowników, ale jeszcze ważniejsi są ludzie codziennej, dobrej roboty, poświęcający firmie najwięcej czasu, energii i zaangażowania. Srebrne róże są najcenniejszą nagrodą, wyrazem najwyższego uznania. Pracownicy DU FSO mogą w pełni czuć się współudziałowcami firmy. Od Skarbu Państwa i DU otrzymali w sumie 1 746 000 udziałów o łącznej wartości ponad 111 milionów złotych. To wiąże ludzi z firmą, podobnie jak możliwość atrakcyjnego wypoczynku urlopowego i podczas rodzinnych festynów. Wspólnie spędzany czas, zabawa, relaks integrują ludzi. Stajemy się sobie bliżsi, serdeczniejsi. Nastrój świąt Bożego Narodzenia.
Gorące życzenia, dużo serdeczności, wzajemnej sympatii, wspólnej satysfakcji z sukcesów. W DEU ludzie stają się inni, dojrzalsi. O nową wiedzę, znajomość języków, o nową jakość swej pracy. Nowe umiejętności i zachowania przenoszą też do swoich środowisk. DEU coraz bardziej wrasta w polską rzeczywistość, czyniąc ją bogatszą i lepszą. Właśnie o tym chcieliśmy Państwu opowiedzieć. Dziękujemy.